teraz na pokazie bakterii świecących, nazywanych też bakteriami luminescentnymi. Wyjściowo te bakterie są pozyskiwane z organizmów wodnych, z ryb, z kałamarnic, ośmiornic, z którymi żyją w symbiozie. Ta symbioza polega na tym, że taka ryba dostarcza takim bakteriom środowisko życia, natomiast one jej dostarczają światło właśnie przez to swoje zjawisko luminescencji, które jest wabikiem, szczególnie w tym środowisku głębinowym, gdzie o pokarm jest czasem trudno. Takie bakterie możemy hodować na podłożach stałych bądź też na podłożach płynnych. To, co widzicie teraz, to są bakterie hodowane na podłożach stałych, na utwardzonych płytkach agarowych i w świetle widzialnym one wykazują tylko taką kremową barwę, że absolutnie żadnego świecenia tutaj nie ma. Jeżeli teraz zgasimy światło, to jak nie trudno jest zauważyć, widzimy ten proces świecenia i co najważniejsze w tym procesie, żeby on zaistniał, muszą być spełnione dwa podstawowe warunki. Pierwszym z nich jest określona gęstość, ponieważ takie bakterie poprzez zjawisko quorum sensing, czyli z łaciny poczucie gęstości, świecą tylko wtedy, jak osiągną gęstość rzędu 10 do 10 komórek na mililitr takiej hodowli, bądź też takiego ich tam zagęszczenia. I drugim ważnym elementem, który muszą spełnić, żeby zaświecić, jest obecność tlenu, ponieważ tlen aktywuje kompleks enzymatyczny, lucyferazę, który utlenia następnie, właśnie utlenia, to jest ważne, lucyferynę, i produktem tej reakcji jest barwny, właśnie taki świecący produkt, który możemy tutaj zobaczyć, i to jest bardzo dobrze widoczne, szczególnie w kontekście podłoży płynnych, ponieważ takie podłoże płynne dobrze świeci niezamieszane, czyli jeśli nie wprowadzimy do niego tlenu, lepiej świeci u góry, ponieważ u góry te drobnoustroje luminescentne mają więcej tlenu względnie niż u dołu. I teraz jeżeli taką kolbą zamieszamy, wprowadzając intensywnie do tej hodowli tlen, napowietrzając ją, to widzimy, że ten proces świecenia utrzymuje się. Zapian, czyli kasztan piorący. Tu jest na przykład nasz polski kasztanowiec. Tutaj mamy kozierawkę, mamy lukrecję, mamy mydlnicę, mamy nagietek i mamy pirosy lekarski. Wszystkie te roślinki syntetyzują związki chemiczne o nazwie saponiny. A saponiny charakteryzują się tym, że nie są mydłami, ale tak samo jak mydła mają zdolność pienienia, zdolność do zmniejszenia napięcia powierzchniowego roztworów, dzięki czemu analogicznie jak mydło, w zastępstwie mydeł mogą być używane do prania, mycia, kąpieli, sprzątania, czy po prostu usuwania brudu. W dawnych czasach rzeczywiście tak były używane, potem chemia wyparła te związki, ale obecnie zdarza się często, że ludzie, którzy mają takie trochę bardziej ekologiczne zacięcie, albo bardzo silni alergicy, którzy mają problem z znalezieniem na rynku substancji chemicznych do mycia, do kąpieli, do prania, które nie używają, próbują wrócić do takich naturalnych źródeł. Żeby udowodnić tutaj naszym gościom, że saponiny rzeczywiście się pienią, ekstrakty przygotowały się w ten sposób, że odpowiednie fragmenty roślin produkujące saponiny zalaliśmy wodą i przez pół godziny utrzymywaliśmy w takim temperaturze wrzenia 90 stopni. I potem przecedziliśmy normalnie przez lata. Trzymacie. O smaku przypominającym kurczaka. To jest szmaciak? Tak, jak najbardziej. O smaku przypominającym kurczaka. Dlatego stosuje się go najczęściej do sałatek bądź do zup w zastępstwie makaronu. Ale czy on jest pod ochroną? W tej chwili nie jest już pod ochroną, ponieważ od 2014 roku został wycofany. Gdzie rośnie? Rośnie w lasach iglastych przede wszystkim, ponieważ rośnie na pniakach najczęściej ściętych drzew iglastych. Kolejną ciekawostką z bardzo pospolitego grzyba, kubiaka pospolitego, występującego na różnych drzewach liściastych, rzadko iglastych, jest to, że wyrabiano z niego czapki. Wyrabiano również z niego, ponieważ owocniki są bardzo twarde, trójnożne stołki. Podsumowując, Noc Biologów była jednym z najlepiej zorganizowanych festiwali, w jakich mieliśmy okazję uczestniczyć. Największą furorę zrobiła bioluminescencja bakterii i pokaz żywych owadów. Swoją drogą straszyk diabelski jest bardzo aksamitny w dotyku, a karaczan madagaskarski łaskocze przy poruszaniu. Było też wiele innych atrakcji, w tym zabawa z odgadywaniem zapachów na nagraniu destylacji olejku z rumianku.
i zajęcia dla najmłodszych, prowadzone m.in. przez sekcję genetyczną SKNB, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy.